Hejka, witam Was bardzo serdecznie w nowym starym domu, a dzisiaj film z metamorfozy naszej strefy dziennej, a dokładnie to przenosimy nasz stół jadalniany bliżej kuchni, rezygnujemy z jadalni, która znajdowała się w takim pokoju gościnnym, co generowało dużo problemów, jeżeli chodzi o taki układ funkcjonalny. Jakiś czas temu w społeczności wrzuciłam Wam taką chwilowe przeniesienie tego stołu tutaj właśnie do naszej kuchni i stwierdziliście to, że to jest bardzo dobry pomysł. Ja się z tym zgadzam, więc z ciężkim sercem, ale będziemy rezygnować z naszej wyspy. Ale żeby mogło do tego dojść, to musimy nasz stół, który jest obecnie w kolorze orzech, zmienić, wiecie, na dąb, bo inaczej nie będzie to w ogóle pasowało. Także dzisiaj będziemy remontować, wykonywać renowację naszego fornirowanego drewnianego stołu. Także zapraszam Was do oglądania. W garażu mamy już nasz stół. Tak, czekajcie, zaświecę może światełko. Okej. Norbert twierdzi, że już bije mi na dekiel. Ale wiecie, obydwoje się zgadzamy z tym, że wymiana, taka permanentna wymiana wyspy na ten stół jest dobrą decyzją, a że ja bym chciała go jednak trochę kolorystycznie dopasować do mebli i do wszystkiego, to będziemy tutaj zdzierać tą całą farbę. I to nie będzie proste. Okej, jeżeli chodzi o problemy z odczyszczeniem tego stołu i zmianą jego koloru, to oprócz tego, że jest kilka problemów i to wcale nie jest takie proste, to wydaje mi się, że najtrudniejsza będzie tutaj ten element zdobionej nogi, bo ma te wszystkie małe zakamareczki, trochę będzie z tym zabawy, ale mam do tego środek, uwaga, żel do usuwania starych powłok Express. I jeżeli oglądaliście moje zmagania z odczyszczeniem starych drewnianych drzwi, to wiecie, że moje zdanie na temat takiego środka jest bardzo słabe, ale wydaje mi się, że każdy chociaż najmniejsza pomoc, jeżeli chodzi o ściągnięcie tego koloru, tych warstw, no będzie pomocna, no bo to nie są cuda, przynajmniej przy tych drzwiach, no to szybciej dużo szło pasówką i szlifierką taką zwykłą niż tym środkiem, no ale tak jak mówię, no spróbujemy, trochę może to pomoże, nie zaszkodzi. Ja teraz mam środek z firmy 3V3, tudzież V33, nie wiem kto to tak wymyślił, ja nigdy nie wiem jak ta firma się nazywa, generalnie wcześniej mieliśmy coś innego, no zobaczymy, tak jak mówię, moje oczekiwania są nie za bardzo wysokie, więc no zobaczymy, generalnie pomysł jest taki, że to posmaruję sobie teraz tak ładnie, elegancko pędzerkiem, przykryję folią, no i odczekam, no i zobaczymy, co się wydarzy. Drugim bardzo dużym problemem, jeżeli chodzi o ten stół, to jest blat, bo blat jest fornirowany i wiecie, no istnieje duże ryzyko, że jak się przedobrzy ze szlifowaniem, to zedrze się ten fornik, który jest dosyć cienki i wtedy będzie cały stół do wyrzucenia, więc muszę być bardzo ostrożna. Muszę uważać, żeby tutaj, ale widziałam na internetach, tak, internet mi powiedział, że można, tylko trzeba uważać, więc spróbuję, bo bardzo chciałabym, żeby ten stolik nie był taki ciemny, jeżeli ma stanąć w naszym dużym pokoju, bo kuchnia ma fronty dębowe i ten kolor jest w tylu elementach, że znowu nie mogę tutaj wstawić takiego ciemnego stolika, który mi się bardzo podoba, no ale no. Jak nie, to trzeba będzie kupić nowy stolik, więc nie, no bez sensu, za ładnie jestem, szkoda by mi go było. Dobra, nie przedłużając, smarujemy go i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Glut. O, panie glut. Gdzieś widziałam, że owinięcie folią pomaga i przyspiesza proces ściągania tej powłoki. No zobaczymy.
Hejka! Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie odczyszczania tego stołu. Trwa to olbrzymią ilość czasu. Jeżeli chodzi o ten płyn, który stosowałam, powiem tak, no znowu mi się to nie sprawdziło. To znaczy tak, ten lakier schodzi spoko. No jest zabawę, wiadomo, bo to z tego się robi taki glut trochę, wiecie. Trudno jest odczyścić na tych takich zdobionych miejscach i poza tym to ściągacie ten lakier, ale kolor tak naprawdę, no to nie jest do czystego drewna. Żeby to było do czystego drewna, to jakby ten kolor trochę się wpijał w drewno, więc i tak to trzeba szlifować. Ale powiedzmy, że przy tych takich zdobionych elementach jest trochę łatwiej, no bo szlifierka czy tam ten papierek nie wchodzi nam tak dokładnie w te wszystkie szparki. Widać to na przykład tutaj na tej nodze. Ja je po prostu sobie szlifowałam i oscylacyjną i później papierem, tam gdzie nie mogłam dotrzeć i tutaj widzicie po prostu w tych zagłębieniach zostaje ten ciemny kolor, co mi nie przeszkadza, ale powiedzmy, że jeżeli bym używała tego, to zawsze troszeczkę jaśniejsze byłyby te elementy, więc środek może i dobry, no ale nie do tego celu, do którego ja potrzebuję, ale tutaj jak widzicie mam to trochę odczyszczone, teraz to będę zeszlifowała do takiego już konkretnego, jasnego koloru. No i jeszcze mi zostało kupę innej roboty, bo tak, rand, to tutaj powyżej też jest do zrobienia, kulka jest do zrobienia, blat już jest skończony i będziemy się zastanawiać, no fajnie, zrobiona połowa roboty i teraz będziemy się zastanawiać, jak wykończyć ten nasz mebelek, więc napisałam do naszych znajomych, pozdrawiam Asię i Przemka z kanału Kępa Marzeń, zajmują się stolarstwem, więc wiecie, u takiego konkretnego źródła mam informację, jak najlepiej ten stół będzie zabezpieczyć do takiego fajnego, normalnego, codziennego użytkowania. Dobra, teraz nie smędzę dalej. Jeszcze jedna mała uwaga, o której nie pomyślałam, zaczynając pracę w tym oto przyjemnym cieniu. Tu jest w ogóle dużo chłodniej niż na zewnątrz, gdzie jest plaża, smashing i masakra, ale przy szlifowaniu to wszystkie rowery wyglądają tak. Także oprócz tego, że będę musiała wszystko wyszlifować i ogarnąć ten nasz piękny stół, to będę musiała każdy jeden rower stąd wyciągnąć, dokładnie umyć, pozamiatać, ale tu jest dużo rzeczy, które jest możliwe do zakurzenia, więc no, porządki później mnie nie ominą. Norbert nie był zadowolony, jak wrócił i zobaczył, jak to wszystko wygląda. Okej, zaczynamy ostatni etap renowacji naszego stołu jadalnianego, fornirowanego. Więc tak, mamy już oczywiście wszystko odczyszczone ładnie, wszystkie te takie zagłębienia, elementy, wszystko ładnie wyszlifowałam do takiego surowego stanu, więc mogę się szykować do malowania. Cały tutaj nasz garaż, no musiałam pozamiatać, bo tego pyłu było po prostu w opór. Więc wszystko poczyściłam, żeby żadne tam kłaczki i pyłki nam się później nie przykleiły do tego malowanego stołu. Oczywiście sam stół też dokładnie odpyliłam, odczyściłam i możemy się brać za malowanie. Zacznę od tego, że się wytłumaczę, bo zasięgałam porady, jeżeli chodzi o wykończenie tego naszego stołu i dostałam informację, że powinno być najpierw bejca wodna, potem politura, można z niej zrezygnować, a potem dopiero taki twardy lakier. Mi zaproponowano taki profesjonalny, twardy lakier. Natomiast ja troszeczkę za mocno potraktowałam w niektórych miejscach po prostu ten fornir. Wydaje mi się, że jest zbyt cieniutki, tak trochę prześwituje, więc ta bejca mogłaby mi nierówno złapać. Więc no wiecie, no po prostu pomaluję to lakierem w kolorze dąb. Jeżeli chodzi w ogóle o wykończenia mebli drewnianych, no to wiadomo, można woskować,
można tą politurę kłaść, można lakierować, no, można bejcować. Generalnie wykończeń jest mnóstwo, ale ja tutaj zastosuję lakier, bo wydaje mi się, że to będzie najbardziej odpowiednie. Jeżeli chodzi o nakładanie lakieru na blacie, to będę stosowała o takiego wałeczka. On jest, to się nazywa bodajże Flox. On jest nie gąbeczką, tylko ma takie włoski. Natomiast do tych wszystkich pierdolniczków małych i tych zakamarków używam po prostu zwykłego pędzla. Teoretycznie według producenta po 3 godzinach można to sobie jeszcze zmatowić, pomalować drugą warstwę, generalnie 3 warstwy teoretycznie powinny się w jednym dniu zmieścić, jeżeli chodzi o wykonanie. No ale, że jest godzina 17:15, to jak położę jedną warstwę i ona wyschnie, ewentualnie zdążyć się zeszlifować, to będzie tyle. No ale trzymam kciuki, że efekt będzie fajny, bo wydaje mi się, że dosyć fajnie mi się udało go odczyścić, bo jest ładny, no oprócz tych paru przecierek, no zdarzyło się, no chciałam czyściutko, no to jest tak dosyć cienko tego forniru i, znaczy wiecie, jest gładziutki, tu nie ma żadnych, że są jakieś ubytki czy dziury, czy takie rzeczy, oprócz jednego małego ubytku tutaj, który już był, ja go sobie później tam, wiecie, wyrównam. No ale no niech będę ryzykowała z tą bejcą. Tu mamy już zeszlifowaną tą pierwszą warstwę, tutaj mamy już pomalowaną drugą warstwę tego naszego lakieru. Wydaje mi się trochę ciemna, ale liczę, że jeszcze wyjaśnieje, bo generalnie ten lakier jaśnieje, ale no dobra, zobaczymy, bo jeżeli wyjdzie dużo ciemniej, to będę musiała się poważnie zastanowić, jeżeli chodzi o trzecią warstwę. Czy ją kłaść, czy może kupić bezbarwny, no zobaczymy. A jednak trzecia warstwa poleciała, mamy ją z lewej strony, z prawej strony. Mamy 2 warstwy, jak widać dosyć ładnie to wyjaśniał, więc liczę, że ta trzecia warstwa też wyjaśnieje, bo no kolor jest ważny, ale ważniejszy jest dla mnie, żeby ten stół był trwały. Okej, póki schnie nam nasz stół, to powiem wam może jaki jest pomysł na ten pokój. Nie wiem, czy wam mówiłam, ale pewnie wam mówiłam, bo ja nie jestem z tych, wiecie, tajemniczych kobiet, więc pewnie już dawno wam wyklepałam. Generalnie największy problem, jaki mnie zawsze denerwował, to był ten pokój, bo to miała być, wiecie, taka jadalnia, ale i pokój gościnny i zawsze był problem, bo to się po prostu fizycznie tutaj nie mieściło, bo jak stał tutaj ten stół, no to to łóżko byłoby za duże. Ja już obszukałam po prostu miliony pomysłów na mniejsze kanapy, na łóżka chowane w szafkach i nic nie znalazłam. A patrzcie, wystarczy, że przeniesiemy stół do kuchni zamiast wyspy, tam będzie ta strefa jadalniana i tutaj nam się, wiecie, otwierają tyle możliwości, żeby to meldować. Norbert już się ze mnie śmieje, że ja już wymyślałam sobie nowe zakupy. Ale pomysł jest taki, kiedyś wymienimy na pewno tą kanapę, bo ją kupowaliśmy na szybko w czasie pandemii, jak remontowaliśmy nowy, stary dom, bo wiecie, było ryzyko, żeby nas zamknęli na kwarantannie i plan był taki, że Norbert z tatą by koczowali na budowie i żeby nie zmarnować tych 2 tygodni tej kwarantanny, to kupiliśmy tak na szybko to łóżko, no tak stoi i czeka na lepsze czasy, aż je w końcu wymienimy, ale ważniejsze jest coś innego. Zapraszam cię, Norbert, do środka. Jeszcze dalej. I pokaż tu oto te wejście. Więc tak, jeżeli tutaj ma być pokój gościnny, to tu trzeba dać jakieś drzwi. Bo nie, bo wiecie, no to jest zawsze komfortowe, jak ktoś przyjedzie i się może zamknąć i nie jest tak wiecie, na wylocie, dokładnie. Więc plan jest taki, żeby tutaj stawić taką zwykłą tak naprawdę szynę do systemu drzwi przesuwnych. To w ogóle było przemyślane wcześniej, bo jak widzicie, nie mamy tutaj żadnego łącznika, ani z tej strony, ani z tej strony. Łącznik jest
z zewnątrz, ale zapytacie, no a to jak ktoś będzie tutaj w środku i nie będzie mógł sobie zgasić światła, bo będzie musiał wyjść, żeby sobie zgasić, a nie, bo tutaj jest oto pstryczek, elektryczek i możecie sterować sobie tym oświetleniem również z wewnątrz. Więc tak, tu będzie szyna, ona musi być w kolorze białym, bo czarna nam no teoretycznie by pasowała, jak będzie ładna to może będzie, ale chcemy tutaj dać białą szynę i 2 skrzydła drzwiowe. I teraz tak, jeszcze jestem na etapie poszukiwań, czy to będą stare drewniane drzwi, wiecie, takie trochę podpadające, że są stare, czy to będą białe drzwi, żeby troszeczkę jednak wyróżnić je, bo mają być takie, wiecie, rozsuwane, czy może uda nam się trafić coś podobnego do naszych drzwi w domu. Ale szukałam i nie znalazłam jak na razie, więc zobaczymy. Generalnie tu chcemy dać takie dwuskrzydłowe drzwi rozsuwane z ładnymi klamkami takimi jak mamy tutaj. To są oczywiście klamki z odzysku z targu Staroci z Bytomia, więc taki jest pomysł, więc będę kupowała nową kanapę. Norbert się już cieszy bardzo z tego powodu, ale to spokojnie, jeszcze trochę czasu. A tymczasem wracamy do naszej jadalni. Okej, misję możemy uznać za zakończoną. Stół jest już w naszej kuchni. Ja jestem zadowolona, efekt mi się podoba mi się, że to wszystko jest kolorystycznie spójne. Krzesła pasują do sprzętów AGD, do okapu, do płyty, stół pasuje do mebli. Wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie, wiecie, żeby to miało wszystko sens, ręce i nogi. No i tyle tak naprawdę na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli Wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby polajkować, bo to wiecie, wspiera jednak, żeby ten nasz kanał dotarł do szerszej publiczności. No i bardzo serdecznie dziękuję Pani Ani, która jest naszym patronem. Gdybyście mieli ochotę, zapraszam na Patronite. Żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia.